kury pieją, kotki rozrabiają. Zobaczcie, co ta nasza Mrunia wymyśla. I za chwilkę arbuziaka zbiorę i na drugą stronę. Dzień dobry. No, nie mogę się ruszyć. Kolega też mnie już odnalazł. Kieciuś, ty jesteś wszędzie. Jesteś wszędzie, kocie. A jaka to jest odmiana? Zaraz zobaczymy, czy go warto zebrać. Czy tego? Otóż pęd wiedzie do tej tabliczki. W tym dołku są posadzone 3 sadzonki. Ta jest od właśnie Awali. Ta jest właśnie od tego pokazanego arbuza w paseczki. A tu są jeszcze 2 sadzonki od arbuza, od innym wyglądzie. Przynajmniej jednego, drugiego nie zlokalizowałam. Czyli Crimson White też nie powiela cech. W zeszłym roku miałam pierwszy raz tak jak trzeba wyglądającego arbuza. To kociach. Nie wiem, ile dni ma od zawiązania, bo jest mi podpisany. Zaraz się okaże. Wow. I numer 168. Pomarańczowy król. Zawiązał się 27 czerwca. Koło derenia rośnie. Już ma pęd zaschnięty. Piękny, piękny. A pęd zaczyna się. Zaraz. Ze sklepu internetowego Ogorod UA ukraińskiego. I tu zobaczcie, u nasady są zielone pędy. A później następuje taka faza, w brąz wchodzi. No a później to już jest brązowy.
mam kilka arbuzów w tłumaczeniu pomarańczowy król, bo Orange King i jeszcze Oranciewy i Korol i każdy z arbuzów inaczej wygląda. Chyba ze 3,5 kilo waży. Idę po drugiego. Takie nieduże porosty. To jest egzemplarz z nasion zebranych przeze mnie. Niepomieszane. Niepomylone w opisie. Bardzo różnie arbuzy wyglądają, gdy nie powielają cech, słuchajcie. Bardzo. Ten troszkę jakby chciał się na żółto przebarwiać. Dziwak. Ale ślicznie wyglądają obaj, prawda? Takim... A cóż my teraz zrobimy? Wykąpiemy. Kolego Marko, to jak to było z tymi zbukami? No, kolega w filmie swoim fajnie powiedział na dzień dzisiejszy, w ostatnim albo przed. Piękne, co? Kiedyś kąpałam arbuza. Siostrze mówię, wrzuć go do wody. Jak to? To utopi się. Było. Ale się nie utopił. Bo czyż on może się utopić? No nie.
Najpierw zważymy tego. O, no to ja się tego nie spodziewałam. R ponad 5 kg ma. Bo waga ma zakres do 5 kg. O, ty w mordkę. Zamieniamy. Za chwilkę muszę wagę przynieść drugą. Dobrze, wyzerowane. Ten się zmieścił. Crimson White, który nie powiela cech, waży 4 kg. Inaczej zrobimy. Po rozkrojeniu tego zważymy połówki. Strzelił. Zapach piękny. A co dalej? Oj, zabrakło. Zapach piękny. Zabrakło mu. Nasiona niedojrzałe. No i zmarnowałam egzemplarz. Jakby tak tydzień jeszcze. No ale trudno, tak bywa. Crimson White, ten, który nie powiela cech, trzeba kontrolować zapylanie. Kocurku. Zostanie tylko spróbować. No wiecie, słodki jest. No naprawdę, dychę mu daje spokojnie. No bo tak, arbuz nie musi być czerwony, może być różowy. Jest tu część nasion dojrzała. On jest włóknisty. Nie lubię tego w arbuzach, ale jest słodziutki. Refraktometr wkracza. Zamykamy klapkę i trzeba spojrzeć. Wysoko, wysoko ku niebu, ku jasnemu punktowi. Nie ma dychy. Lewa strona, granica barw 8. Tak. %. No ale jest słodki. Szkoda, że nie wygląda. Bywa. Teraz pomarańczowy król.
Jaki kolor w środku będzie i czy dojrzały? Piękny jest. No, ale do pomarańczowego koloru to mu jest daleko. Kolego Marko, ty rozkroiłeś w swoim ostatnim filmie. Rozkrajałeś to przy zupełnie innym oświetleniu. Po południu cień przebłyskujący słońce między liśćmi i u ciebie udało się gdzieś tam w pewnym oświetleniu uchwycić odcień pomarańczowy. Natomiast u mnie nie da rady. Nie da rady, choćbym nie wiem jak patrzyła. Mamy tu cynię, odmiana Orys w kolorze pomarańczowym. No temu egzemplarzowi daleko jest do tej barwy. Do tej na aksamitkach również. Żebym pękła. A tak jak ty, daltonistą, nie jestem. Mamy słonecznik pełny. Skąd te nazwy są nadawane? Słońce, cały dzień. Mowy o pomyłce nie ma. Spójrz to przy twojej aksamitce z 2022 roku. Jaki odcień. Trzeba zważyć. Pierwsza połówka waży 2 kg 30 deko. 2300 gram. Ta będzie cięższa, czyli nie połówka. 2600 gram. 2667. To mamy już 4905 kg. No, po prostu. Na krawędzi było pomiaru wagi. No, słodziutki jest, słodziutki. Taki jak i ten. Też mu dam dychę. Refraktometr już wytarłam, bo trzeba pamiętać, by wycierać jedną stronę i drugą po poprzednich pomiarach. Ku najjaśniejszemu punktowi zalecają. Wiecie co, też 8. Spojrzę moim okiem jeszcze. Nawet ciut mniej. 7,5, prawie 8. Równie słodki. No nie idzie to w parze. Nie idzie to w parze z tym, co się odczuwa. I jeden i drugi są bardzo dobre. To na tyle. Pomarańciowy korol. Taką ma nazwę. Ten. A to Crimson White nie powiela cech
Nie powinnam tej nazwy używać. No ale skrzyżował się z czymś. Na filmach moich innych i z zeszłego roku jest widać, jak powinien Crimson White wyglądać. Proszę wpisać Crimson w hitę Mardar. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.